Dzień dobry kochaneczki, dzisiaj kolejny raz Karol wybrał się na przeglądy i to co prosiliście, czyli zwierzenia, jeżeli chodzi odnośnie zainstalowane jakiś czas temu pompy ciepła i na szybko przerzucamy się do pierwszej pompy. Pompa ciepła, którą tu zainstalowaliśmy, którą widzicie, może niektórzy poznają to miejsce, był tutaj przedtem kocioł, zwykły chyba kopciuk, dobrze mówię? I będą zwierzenia troszeczkę klienta. Przejdziemy sobie po menu, jakie są tutaj zużycia. Porównamy to z licznikiem, bo mamy tutaj podlicznik osobno dla klimatyzacji, osobno podlicznik dla pompy ciepła. Niestety nie jest to podlicznik podzielony na grzałkę i sprężarkę, ale zużycie grzałki tutaj było stosunkowo w sumie małe. Więc można powiedzieć, że to co pokazuje nam podlicznik praktycznie będzie, no powinno być miarodajne dla zużycia przez sprężarkę. Oczywiście można by było powiedzieć, że jest to seria J, czyli nie ta obecnie panująca pompa ciepła i ona nam przy każdym defroście dołącza grzałkę, ale nie w naszym przypadku, tak? Nie, Dlaczego? Bo mam tę instalację na grzejnikach i niektórzy mówią, że instalacja z grzejnikami to jest w ogóle zabójstwo i tak dalej. A tutaj jakie, tak krótko w żołnierskich słowach, czy to jest zabójstwo, czy nie? nie, no dla mnie nie. No, to w domach, które w miarę są ocieplone, to nie jest zabójstwo. Pracuje bardzo dobrze ta pompa. Jeżeli chodzi o parametry tego budynku, jaką mamy powierzchnię ogrzewaną? No, to jest 140-143 metry, no tak to wygląda. I tutaj mam ocieplenie, chyba dychę styropianu, dobrze kojarzę? Jeśli chodzi o ściany, no to jest 15 steropianu grafikowego czyli więcej. położona. No, to I jest, nie było jakiejś dobrej izolacji na dachu jeszcze no, zrobionej? Tak, został taki jaki był, czyli tam z lat 80. tam cupryna, coś takiego. No, jakąś izolację ma, ale na pewno nie jest poprawiona izolacja i nie jest ona optymalna. O, tak. Okej, i dla takich parametrów ogólnie troszkę się tutaj pozmieniało, bo to jest pompa już po 2 sezonach. Pierwszy sezon pompa przepracowała z grzejnikami mniejszymi, grzejniki aluminiowe, grzejniki takie kolumnowe, tak, które można dokręcać. Tam czy jakieś tam. Pierwszy sezon było pochłonięte ile kilowatogodzin? Cały rok, bo to na Wedle sezon, tego od czerwca licznika, do czerwca, czyli grzanie centralnego ogrzewania i grzanie ciepłej wody użytkowej. na full bez żadnych harmonogramów, czyli ograniczenie ciepłej wody, poszło wtedy 4300 kW. Cały rok okrągły, od czerwca do czerwca. I teraz, jakbyśmy to policzyli, to na podliczniku mamy w sumie, tylko czy to jest podobny okres, jak było to sprawdzane? Bo teraz mamy 8000 kWh. Zostało tylko, bo to mniej więcej było rozliczane do końca czerwca, więc brakuje nam tylko ciepłej wody w granicach 40 kW, tak? To by zamknie nam Tak, się rok. zaraz zobaczymy jeszcze Czyli- dane, które są z licznika i zobaczycie sobie korelację, jak to wygląda. Tutaj akurat mamy dane do roku wstecz, jak to wygląda w stosunku do tego, co pokazuje nam podlicznik. Z ważnych informacji, co trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi odnośnie tego, bo teraz na pewno część ludzi się zastanawia, w co iść, czy w pompę ciepła, czy to ma sens, czy tylko na, nie wiem, z fotowoltaiką, czy bez fotowoltaiki. I tutaj mamy akurat klienta, który ma fotowoltaikę na starych zasadach, dobrze mówię? jest, dokładnie. Instalacja, która jeszcze była rozbudowywana po montażu pompy, czy nie? Tak, bo ja pierwotnie miałem założone 6 kW po stronie NDC, potem dokładałem, jak już założyłem pompę, a w zasadzie w tym samym roku, co planowałem założyć pompę, dołożyłem 4, łącznie jest 10 kWp na inwerterze 9 kW, czyli no to jest to trochę mniej. Roczna produkcja średnia to jest około 10,5 tysiąca kW. I teraz najważniejsze bez owijania w bawełnę, czy to się w ogóle opłaca i czy można, że tak powiem, liczyć na zerowe rachunki albo bardzo niskie rachunki. Znaczy tak, no, każdy liczy opłacalność sam, jak chce. Natomiast ogólnie bilansuje się to, da radę to zbilansować na zero, tak? Okej. Ja, żeby nie być, że tak powiem, że coś tam naciągam, czy ściemniam, no akurat w tym roku dopłaciłem do całości rachunków, ale to są rachunki za prąd użytkowy plus ogrzewanie, około między 300 a 500 zł musiałbym tam sprawdzić ten. To sami musicie sobie odpowiedzieć, czy to się opłaca, czy nie. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, jeżeli macie instalację, nawet starą, jednofazową i tak dalej, macie możliwość rozbudowy, macie miejsce na instalację i zastanawiacie się, jakie źródło ogrzewania wybrać, wybrałbym pompę ciepła, bo nic na chwilę obecną, jeżeli liczymy na to, że mamy gwarancję, ile na starych zasadach, że 15 lat miało 15 być. lat od założenia. No to i nic na chwilę obecną przy obecnych cenach energii nie wyjdzie Wam taniej niż takie zestawienia. Na nowych zasadach trzeba było się spytać, może dzisiaj będzie taki klient i udzieli troszeczkę rad w tych przeglądach, które będę robił,
który ma na przykład fotowoltaikę na nowych zasadach, ale czas pokaże, bo szczerze nie wiem, do kogo dzisiaj do końca jadę. Co trzeba jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi odnośnie tego, co było na samym początku była krzywa grzewcza nieco wyższa ustawiona pod stare grzejniki, Tak. 48 chyba, tak? No bo tak, pierwotnie było tutaj 120 żeberek, a dołożyłem jakieś 33, w tej chwili jest w okolicach 150 żeberek. Znaczy o tyle jest zwiększona ilość grzejników, czyli powierzchnia oddawania ciepła. Tak? Źle wam zrobiłem. Po co ja wyłączyłem pompę? Nie trzeba było, ale dobra. Czyli generalnie można powiedzieć, że przy tych krytycznych temperaturach zjechaliśmy o około 3 stopnie, tak? mniej więcej. Przy powiększeniu grzejników. Bardzo istotna informacja jest to, co ja wam mówię i tłukę do głowy, że pompa ciepła z grzejnikami, które maksymalnie trzeba będzie w nie tłoczyć 45 stopni, jest to dobre rozwiązanie, bo przez większość sezonu, jak jesteście w temperaturach w okolicach zera, to co? Jesteśmy w zakresie niskich i średnich temperatur. W okolicach zera jaką mamy temperaturę, która wychodzi na grzejniki? No tutaj chyba 33 stopnie, coś takiego. No bo to ja mam tą dolny, jak można przejść do tego menu, gdzie jest Dobra. krzywa, to zobaczymy. Bo Przejdziemy za chwilę. Bo ja mam tam dość wysoko ustawiony ten dolny próg, czyli tam jest chyba między 30 Poczekajcie, po kolei. Sprężarka, macie tutaj ilość, bo to jest też... Proszę pana, czy to już jest taktowanie, czy to nie jest taktowanie? Tutaj już jest klient, robił różne, że tak powiem, manipulacje w systemie. Jest włączony tryb cichy, czy przez cały czas? Czy... Nie, w tym okresie przejściowym. W okresie tak? przejściowym, żeby ta praca była bardziej wygładzona i widzicie, że mamy całkowity czas działania, większą liczbę godzin niż ilość włączeń. Jeżeli jest 1:1, naprawdę jest to bardzo dobrze, już nie bawiąc się w to, czy macie pompę, która zlicza każde włączenie, wyłączenie sprężarki, czy tylko wyłączenie sprężarki, grzałkę, żeby nie być gołosłownym, 7 godzin przez 2 lata, były tu temperatury już minus 21. W tym roku przez około 3 dni w tym styczniu były naprawdę dramatyczne temperatury, że się bałem, czy mi się w ogóle pompa nie wyłączy. I czy pompa dała radę? 23 stopnie. No. Wyłączyła się? Nie wyłączyła się. Inaczej, czy spadła temperatura w domu? I było ciepło. Okej, czyli da się. Historia błędów, patrzcie, błędów nie ma. I monitor poboru energii, historycznie. I lecimy tak. Najpierw polecimy sobie z poborem energii, tak. Zobaczymy, jak to wygląda w stosunku rocznym. Mamy w stosunku rocznym, macie całkowity pobór energii 3161 kWh, a z podlicznika wynika gdzieś około 3800, tak, więc jest to przekłamanie 10-15%, czy nawet więcej, możecie sobie teraz policzyć, albo montażysta wam to wstawi. Jeżeli chodzi o grzanie ciepłej wody użytkowej, macie taki pobór energii, chłodzenia tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o odnośnie grzania, to macie taki pobór energii. Bardziej to, co myślę was interesuje, to jest produkcja energii. Też zobaczmy sobie to w stosunku rocznym, tak. To macie całkowitą, to macie produkcję na zbiornik, to macie produkcję na grzanie centralnego ogrzewania. Przechodzimy do COP-ów, które są tu rewelacyjne, można powiedzieć. Tutaj właściciel mówi, że to jest na pewno jakieś oszukaństwo, ale całkowity COP, ciepła woda użytkowa razem z grzaniem centralnego ogrzewania 4,3. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o zgrzanie zbiornika, bardzo wysoki 3,8. Jeżeli chodzi o grzanie, bardzo, bardzo wysoki, jak na warunki grzejnikowe. Powiem szczerze, moje roczne 2,69 przy domu hiperenergooszczędnym, no jak się ma do tego? 4,5, nawet jeżeli ten wskaźnik przy grzejnikach byłby rzeczywisty, nie licząc, bo tutaj pompa zlicza nam produkcję, defrosty do produkcji, jeżeli to by było w granicach 4, jest naprawdę, naprawdę tak. Więc tak to, kochani, Jeśli chodzi wygląda. o zbiornik z wodą, no to tam też jest wysoki COP, ale dlatego też, że ta woda tam jest ustawiona na 42 stopnie, tylko jeszcze w 42 zależności od tego, jak mamy wysoko tutaj, ale ten grzejnik. czujnik temperatury. Dobra, lecimy sobie do grzania, działania do krzywej grzewczej. Krzywa kompensacji i popatrzcie, żeby nie być gołosłownym, 45 przy minus 20 i 30 stopni przy plus 15. I tutaj jeżeli nie ma wiatru, to przez większość dni jest korygowane około -2 tam na tym panelu głównym stopni na dół, tak?
I jeszcze druga ważna informacja, jeżeli chodzi o odnośnie grzania w tych temperaturach, jak jest dość dodatnie, to można by było jeszcze zejść z tym parametrem, czyli przy plus 15 zejść troszeczkę niżej, ale zauważył Pan, że lepiej jest tak. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, że po prostu, ponieważ jeśli by była niższa temperatura na grzejnikach, gorzej by oddawały ciepło, częściej by się pompa wyłączała, no i z powrotem załączała, co skutkuje tym, tak? Dlatego wydaje mi się, że mniej taktuje, jeżeli ta temperatura jest na 30 stopniach ustawiona, bo jakby to jest taki minimalna temperatura, gdzie grzejniki jeszcze w miarę dobrze oddają ciepło, tak? Nie tak, temperatura wyłączenia. Tak, temperatura zewnętrzna wyłączenia grzania mamy 5 W stopni. tej chwili przeszedłem, Czyli- bo normalnie w sezonie grzewczym trzymam ją w granicach 8-9 stopni. To jest tak I przy ustawione. domu, którym trzeba powiedzieć jeszcze raz, to nie jest dom nowy. To nie A raczej wiadomo. dla nowych domów jest właśnie to przewidziane takich bardzo, bardzo dobrze ocieplonych 5-8 stopni na plusie, że od tej temperatury, czy od 10 stopni, że mamy włączenie ogrzewania. Przy domach starszych raczej jest to 15, 18 i w Ale górę. też trzeba brać pod uwagę to, ile osób jest na stałe w domu, bo to też nam podnosi jakby troszeczkę temperaturę wewnętrzną. Jeżeli więcej osób coś tam robi, cały czas, nie wiem, jest żona, która dużo gotuje i piecze, to Tak, jednak tak, tak. To mamy też zyski wewnętrzne. Jeszcze mamy zyski zewnętrzne, które pozwalają nam to trzymać. I teraz to jest ciekawostka, bo Panasonic tutaj zaleca deltę, czyli różnicę między zasilaniem a powrotem. Wiem, że mało widać i jest ciemno, ale musicie mi uwierzyć na słowo. W granicach 8 stopni przy grzejnikach. I teraz pytanie od użytkownika, bo użytkownik tutaj różne rzeczy wytresował, że tak powiem. Grzebał tutaj, oczywiście utrata gwarancji, bo my tu ustawiliśmy nominalnie 5 stopni, jeżeli chodzi o deltę temperatur. W rozmowach ze studia ze Staszkiem było mówione, że raczej on by zalecał też większą deltę przy grzejnikach, ponieważ jest lepsze odczucie i tak dalej. My mamy doświadczenie, że przy 5-4 stopniach jest lepsze wygrzanie tego grzejnika. On lepiej promieniuje ciepłem, jest cały wygrzany i generalnie musimy grzać niższą temperaturą, Dokładnie. a zużycie pompki, prądu przez pompkę obiegową, a wiecie, że w większości instalacji mamy tylko tą wbudowaną pompę obiegową i nie mamy pomp żadnych zewnętrznych, dodatkowych, jest po prostu pomijalne. Jak to wygląda i dlaczego tutaj jest 3 stopnie, a nie właśnie 5, 4, 8? To jak Pan zauważył tam wcześniej sam z doświadczenia, że faktycznie grzejniki przy mniejszej delcie, tak, czyli tam tych 3, jak u mnie, lepiej oddają ciepło, ponieważ są w całości ciepłe. Tak? Jeśli ustawiałem tam w pierwszym roku, próbowałem ustawiać właśnie 8, 9 nawet tą deltę, bo tak było tam w tych różnych zaleceniach, które tam gdzieś czytałem. Czyli takie tendencję do tego. internetowe zalecenia, No tak? ta Z różna, forum. bo też tam z tych poradników i tak dalej, które gdzieś tam się czyta, to też było takie, że góra grzejnika była ciepła, dół się wychładzał. Dodatkowo dochodziło to, że zauważyłem, że też częściej się pompa wyłączała niż przy tym, bo gorzej oddawały w tych temperaturach takich, no nie mówimy o zimowych, tylko o tych temperaturach też przejściowych, bo grzejnik, ponieważ grzał połową, górą, więc mniejszą powierzchnią oddawał ciepło, co skutkowało tym, że mniej tego ciepła oddawał, szybciej się woda w obiegu przegrzewała, wyłączał się. Pytanie, czy przy takiej ustawieniu delty właśnie dużej, czyli 8-9 stopni powiedzmy, nie było problemu też takiego, że trzeba było podnieść krzywą? Wie pan co, w tej chwili skłamałbym, jakbym powiedział, że szczegółowo pamiętam, tak? Ale raczej nie było wydaje sytuacji mi się- takiej jak teraz, że trzeba było ją przez większość sezonu obniżać -2. Nie. Raczej było to, co było nie. ustawione, a Raczej chyba wtedy było wyższa delta 48. musiała być. Tak mi się wydaje, że tak to było, aczkolwiek no, ręki sobie tutaj w tym momencie nie dam uciąć. No, dla mnie to z moich ustawień i tyle, co mogłem sprawdzić i gdzieś tam empirycznie, no to wychodzi, że to jest najlepsze z możliwych u mnie, dla mojego domu w tym momencie, przy takiej ilości grzejników, ustawienie, tak? Być może jakbym miał jeszcze więcej grzejników, to by było to też inaczej, że lepiej by było. I dla traktowania- Nie wiem, czy już by tutaj teraz, czy to Coś nie to była dało, nie? sztuka dla sztuki i jeżeli byśmy chcieli zrobić z tego serio coś jeszcze turbo lepsiejszego, tak, to jakbyśmy dołożyli 2 razy więcej grzejników nawet, to myślę, że COP nie wzrósłby tutaj Jeszcze roczny jedno, jakoś... teraz mi się przypomniało, że masakrycznie. też wtedy w pierwszym roku 2 razy mi się chyba załączyła grzałka do defrostów i to Mhm. też wynikało właśnie z tego, że wtedy tą dolną krzywą trzymałem dość nisko, tak?
czyli tam ustawiona była chyba 27 albo nawet niżej i tak pokojarzyłem, aczkolwiek nie musi być to, że tak powiem, prawidłowe moje myślenie, całkiem że jest w to tym możliwe momencie i przy z obiegu większej, wracała woda chłodniejsza, musiało się dogrzać. przy większej różnicy temperatur, jeżeli ustawimy większą deltę, to kochani, wraca Wam zimniejsza woda, no bo dążymy do tego, jeżeli na zasilaniu mamy mieć na przykład 30 stopni, ustawimy deltę 9, to na powrocie powinniśmy mieć około 21. Jeżeli mamy poniżej 27 stopni, przy defroście załączy nam się grzałka, koniec, kropka. Właśnie tak. A jak mamy pompę ciepła na grzejniki, mamy ustawioną niską deltę, przez większość okresu grzewczego mamy na tyle wysoką temperaturę, że przy defroście nie załączy nam się grzałka. I w sumie I się tyle. nie załączała, bo te załączenia pozostałe, nie licząc tam tej 1 godziny, która była z poprzedniego roku odnośnie tych defrostów, wynikały z tych niższych temperatur, bo też tu jest ustawiona ta temperatura biwalentna, tak? Tak się to nazywa, Temperatura gdzie się dołączenia może grzałki, załączyć grzałka, bodajże 9 albo 10 stopni, przy czym ona też zauważyłem, nie wcześniej się załącza niż minus 15. To znaczy minus tu jest chyba 10 albo 12, a faktycznie załączenie jest około minus 15. Bo tam jeszcze musi odpowiedni upłynąć Czas, czas. tak, Tutaj tak, jest tak, czas tak. bodajże standardowy nastawiony, Tak, czyli tak. 30 minut nie daje rady, jest 4 stopnie od krzywej grzewczej I i dopiero się załączy, a wyłączy nam się 2 stopnie przed osiągnięciem temperatury wedle krzywej grzewczej. No i też jedna uwaga, że właśnie te różnice potem regulacja minus plus od krzywej, no to u mnie się zdarzają najczęściej, tak jak mówię, na minus, jeżeli jest pogoda taka nawet mroźna, niską temperatura, ale bezwieczna, natomiast gdy bardzo wieje, ponieważ ja mam grawitacyjną, więc ona nieregulowana jest wentylacja, to czasem jak bardzo wiało i było tam minus 10, zdarzyło się tak z 2 razy u mnie, to musiałem podnieść tą krzywą troszeczkę tam do góry, powiedzmy sobie o 2 stopnie, tak? Bo było odczuwalne. To teraz jeszcze ostatnie, myślę, pytanie tutaj, bo też jak to wygląda przy grzejnikach? Ja wiem, jak to wygląda u mnie przy podłogówce. Jeżeli chodzi o start tego systemu, kiedy, przy jakich temperaturach, nie wiem, do jakich temperatur spadnie temperatura w domu, to dopiero jest załączany ten system. Czy to jest tak na tej zasadzie, że ma być cały czas utrzymane 21-22 stopnie w domu, czy raczej to jest na tej zasadzie, że dopiero zrobił się 16 i startujemy? Nie, no tutaj ja tak, w zasadzie to nawet w tym sezonie nie wyłączam grzania. Po prostu jest ustawione tylko na tej zasadzie temperatura załączania pompy zewnętrzna, ta, która tu widzieliście 5 stopni. I to jest włączone. Jeżeli będzie potrzebowało na zewnątrz, to się załączy. W domu w tym okresie przejściowym, znaczy powiedzmy sobie od kwietnia, zależy też jaka tam pogoda jest, tak, do niemalże połowy listopada temperatura nie spada poniżej 20 stopni, a najczęściej jest około 21. Więc ja nie kieruję się temperaturą w domu, bo ona cały czas jest w miarę, utrzymuje się równa. I jest jaka, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Jaka jest tej utrzymywana temperatura? Ja 19 na pewno, bo nie, przecież użytkownicy pomp ciepła tylko mają 19, 16 i mniej. Ja nie zanotowałem tutaj przez cały ten sezon temperatury poniżej 20 stopni. Ona oscyluje, to znaczy ta histeryza jest 2 stopnie i najczęściej jest między 21 a 23 stopnie, w okolicach 22 stopni. Przepraszam, pomyliłem się. Jak padł mi czujnik temperatury zewnętrzny, ten zewnętrzny, to zanim się zorientowałem, to raz mi się wychłodziła chałupa. To miało być pytanie następne, czy pompy ciepła się psują? Psują się, bo się zepsuł czujnik temperatury zewnętrznej. W jakim czasie nastąpiła naprawa urządzenia? No szybko, przy czym ja się umawiałem z chłopakami, jak do was tam zadzwoniłem, że aż mi się tak nie śpieszy strasznie, bo udało mi się wykombinować, że da się przełączyć na ten czujnik temperatury, który był tutaj. Wtedy mnie tam, nie pamiętam, Robert czy któryś mówił, że jak się tak nie śpieszy, to przyjedziemy, będziemy mieli tam po drodze wstąpi ktoś. Czyli widzicie, czas naprawy był długi, jakby to było w zimie, to w ogóle klient by zamarzł. Tak. Kochani, ja chciałem dla was zrobić jeden film z całej tej objazdówki, a widzę, że jak tak dalej pójdzie, zobaczymy. Ale chyba to będzie jako osobny po prostu odcinek tutaj zwierzenia klienta. Dokręcę wam jeszcze jakichś fajnych obrazków, jak to tutaj wygląda dla tych, którzy nie widzieli. Troszeczkę się zmieniło. Troszeczkę klient tutaj docieplił instalację, ale nie wie, czy to miało wpływ realny na to. Bo zrobiłem zanim pomierzyłem. Dokładnie, na to, czy coś się tutaj zmieniło. Generalnie ale to przez internet, bo zobaczyłem na internecie, pan z tego miał też filmik wrzucony
firmy pompa Galmet i Mhm. też miał jakoś źle dobraną, a w tej kotłowni mu tam wszystko hulało, te rurki były podkrzywane i on kręcił na drugi rok, Tutaj nie ma że tak, docieplił. Tak, wiatru, ja no. wiem, ale on potem mówi, że mu się poprawiło i pompa zaczęła wyrabiać, bo tak to mu brakowało mocy. Jak wszystko podocieplało, te rureczki. To jak para idzie w gwizdek, no dokładnie, nie? to czego się tutaj No to spodziewać? więc ja już mówię, było docieplone, ale została mi tam z jakiejś innej instalacji ta pianka, to podokładałem i na niej przyniosłem. Dobrze, kochani, więc dzisiaj odcinek taki bardziej na poważnie wyszedł. Zobaczymy i jeżeli coś, to się z Wami żegnam, a jeżeli nie, to przechodzimy do następnego klienta.